Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i uśmiech na mojej twarzy się pojawia za każdym razem, kiedy widzę, że nowy rozdział mangi Dragon Ball Multiverse jest rozpoczynany, bo to oznacza, że poprzedni rozdział jest już zakończony i tym rozdziałem właśnie będziemy się dzisiaj zajmować i dodatkowy uśmiech na mojej twarzy, albo można powiedzieć, że jeszcze szerszy uśmiech pojawia się, kiedy widzę pana Gasta Kartofelka, Gasta Karcol, powiem to raz, żeby było wiadomo, że znam pełną nazwę, prawdziwą nazwę tego bohatera, ale za każdym razem mówię Kartofel albo Gast Karcochl, bo źle to mi spływa z języka. Tak czy siak, ostatnio mieliśmy walkę Janemby i Gasta. Tak naprawdę Janemba był demonem przyzwanym przez Xixiego. Ta walka z głównego wątku jest dalej kontynuowana i z tego co nawet wiem, i z tego co nawet widzę, zerknę, nie wiem tak naprawdę, tylko zobaczyłem, że chyba jest to kolejny rozdział tutaj. Pokażę wam to w ten sposób, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Tutaj w lewym dolnym rogu widać, że rozpoczął się nowy rozdział i z tego co widzę nie jest to żaden specjal, ale obawiam się, że może tam być jakaś animowana okładka i zaspoilerowałbym sobie, więc nie chcę tego robić, nie chcę wchodzić tam. Prawdopodobnie w 103 rozdziale będziemy mieli konkluzję walki właśnie Gasta i Xixiego, albo na pewno dalszą tego część, ale póki co zajmujemy się specjalem ze świata 7, czyli właśnie świata Gasta, a Gast wygląda na to, że na wakacjach na ziemi, także jeśli chodzi o rysunki, mamy tutaj nowego kolegę, nie kojarzę pana Bungi albo pana Bangi, może to jest rodzina pana Kała, w sensie nie, że Kał, tylko że Kała. Kałabanga. Okej, to nie był dobry żart, no dobra. Skrypt, Salagir, tę postać już znamy, a my przechodzimy do rozdziału, który jeśli chodzi o rysunki, to prezentuje się bardzo fajnie. O! Zobaczcie, on w ogóle przypomina tutaj jakąś postać ze Star Warsów. Ten statek też wygląda jak kawałek ciasta odkrojony, kawałek tortu. Świat 7, rok 772. Przez lata Gast Kartofel przemierzał galaktykę w towarzystwie Torna, którego nie znam. Ale już znam. Chyba że powinienem go znać, bo były już specjale na temat Gasta. Ten chociażby, kiedy mieliśmy kroniki Gasta, taki bardzo dziwacznie rysowany, zresztą tam też było nawiązanie do Star Warsów. To było dawno temu. Poszukując sposobu na powrót ludu na Meczon. Dzisiaj robi sobie przerwę, a przynajmniej ma na to nadzieję. Ziemia! Mam tam kolegów! Upadłe Imperium Freezera miało Ziemię wśród następnych celów. Oto kolejna planeta, którą ocaliłeś. W dodatku mieszkał tu kiedyś Nameczanin. Stworzył smocze kule. Mógłbym spróbować je reaktywować, ale znalezienie 7 zwykłych kamieni na całej planecie jest niemożliwe. Podoba mi się to, wiecie, jak tutaj jest narysowane słońce i w jaki sposób jest taki... To się nazywa Lens Flare. Na pewno ten plugin w Vegasie, jak montuję, nazywa się Lens Flare. Prześwietlenie soczewki, coś w tym stylu. Podoba mi się ten efekt. No ale dobrze, to nie jest aż tak istotne. Jesteśmy na współrzędnych tej zachodniej stolicy, o której mówiłeś, ale to miasto zostało zniszczone lata temu. Czyli to jest świat, w którym androidy wygrały? Jakby nie patrzeć, jest to ta normalna linia czasowa, prawda? Trunks stworzył tę taką pokojową linię, kiedy użył wehikułu czasu, więc jakby nie patrzeć, no to chyba jest tak tutaj właśnie ten scenariusz. Zostaliśmy wykryci. 2 obiekty lecą ku nam. Okej, mam chyba odpowiedź na pytanie. To ludzie, nie obiekty. Mój skaner mówi obiekty. Gast kontra androidy? Czajcie jakby Gast... Okej, czyli to nie będą wakacje na Ziemi. No niestety, ale... To by oznaczało, zależy w którym roku, 772, nie jestem aż tak dobry, jeśli chodzi o te lata w uniwersum Dragon Balla, więc nie wiem, czy to jest bardzo długo po przejęciu, że tak powiem, władzy przez androidy, czy są tam jeszcze jacyś wojownicy ziemscy. Pójdę się przyjrzeć. Bądź gotowy do odlotu w każdej chwili. Jak przy każdej naszej wyprawie. Gast wychodzi ze statku, androidy również lądują na ziemię, one już wiedziały od dłuższego czasu, że ktoś się zbliża. Nie czuję ich energii. Czy zatem są to naprawdę ludzie? Co to jest? To nie jest 17 i 18. Oni przypominają androida 19. Co to są za androidy? Wyglądają jak postacie z Don't Starve. Co to jest? Numerze ile? 31? What? Dzień dobry. Ja pierniczę. Jestem zaskoczony, aż jestem ciekaw, co mówią ludzie tutaj na dole. Przeskroluję. Ło kurde, jakie odległe numery. Ale jaja, kurde bele. Nie sądziłem, że tutaj tak będzie się
Historia różniła od tego, co znamy. Dobra, o co tu chodzi? Dobra, odwiedza nas Piccolo. To się już teraz często nie zdarza, prawda? Numerze 31? Tak, numerze 28. A wygląda na to, że ten tutaj osiągnął rozmiary dorosłego osobnika. Faktycznie, tak jak ludzie w komentarzach tutaj napisali, nie odpowiedzieli dzień dobry. Oni wyglądają jak taka amerykańska rodzina z lat... nie wiem, 20? Większy cel, łatwiej trafić. No, ja się spodziewałem jakiegokolwiek dzień dobry, a ona po prostu tak od razu się rzuca na Gasta. Ale Gast unika tego ataku, nawet nie uraniając, o ile mogę w ten sposób powiedzieć, kropli potu. Czy mogę zapytać, z jakiego powodu pani mnie atakuje? To będą dobre wakacje. Mam wrażenie, że Gast tutaj uratuje całą ziemię. Tylko, czy będzie już... czy jest ktokolwiek jeszcze na ziemi? Numer 28, bo to kobieta była 28, prawda? Jest poddenerwowana tym przebiegiem spraw. Atakuje Gasta, ten mimo wszystko już tutaj wyciągając ręce, radzi sobie z kolejnym ciosem tej androidki, jeśli mogę tak powiedzieć. Z drugiej strony nadskakuje android numer 31 i Gast blokuje tego uderzenia. Haha, mam cię, mówi... Wiecie co? Która to była? 28 to była baba, 31 to był chłop. Chyba tak. Wiem, że minęło dosłownie... Muszę sobie przypomnieć. Tak, 28 to baba, 31 to chłop. Przepraszam, ale no, ja mam słabą pamięć do takich numerów. Jeśli oni by się nie nazywali Angela i Artur, nie, dwa imiona na A, Angela i Staś, to trudno mi to zapamiętać. Haha, mam cię, mówi Angela, skacząc na plecy Gasta, robiąc tutaj jakiś plecaczek na nim. Opada z sił Gast, wyssała z niego, ale jak mu wyssała, skoro głowę ma przy jego dupie? Może mu tamtędy wyssała kij, kto wie? A może... Aha, chyba chodzi o ręce. Dobra. Chodzi o to, że na rękach ma przyssawki, tak jak miał Zero i Doktor Zero i Android 19. Gast opada z sił, twoja energia należy do mnie. Czy to Krillin? Czy to Krillin tymczasem? Zaraz dotrzemy do kryjówki. Jak Krillin przeżył? Nie no, nie ma nosa, 6 kropek, wygląda podobnie. Jesteśmy panu tak niezmiernie wdzięczni. Kiedy nasz pojazd padł, byliśmy przekonani, że to koniec. Tak, umieją wyczuć silniki, energię, więc nie mogę latać. Ale niedługo będziecie bezpieczni. Krillin zrobił z siebie autobus totalny, wziął to wszystko na... Czyli to jest Krillin, prawda? Wiesz, kurde, dlaczego androidy mają takie odległe numery? O! Teraz dopiero skminiłem! W tym 7. bo to jest 7. świat. Na Namek było tak, że nameczanie się scalili, kiedy Frieza ich najechał, ale czy to w sumie nie wyklucza też tego, że nasi ziemianie tam byli? Że to się działo podczas sagi Namek? Więc Krillin, który był na Namek, zna Gasta? Tę energię, co ten wielki nameczanin, Gast! Zostaliśmy znalezieni? Ale jego energia opada. Och nie. Idźcie dalej beze mnie. Nie zostawajcie tu, od razu mnie wykryją. A kto będzie targał ten wielki plecak? No ale dobrze, są rzeczy ważne i ważniejsze. Krillin wygląda na to, że leci w stronę Gasta i być może zobaczymy jeszcze więcej osób, ale Gast został tak szybko pokonany. Kiedy mówiłem o lataniu, myślałem, że ma jakiś samolot. Oni nie wiedzieli, że on umie latać? Tyle energii. Najadłam się. Twoja kolej. Hej, 28. Statek właśnie wypuścił ogromny impuls elektromagnetyczny. Nas to nie rusza, ale to znaczy, że ktoś tam jeszcze jest. Thorn tutaj, jeśli dobrze pamiętam jego imię, coś tam robi jakieś obliczenia w pamięci, rozwiązuje jakieś równania z niewiadomą, a tą niewiadomą jest to, że nie wiadomo o co mu chodzi, no co on tam wyprawia. A zatem się chowamy, mówi Android 28 w stronę Thorna. A on tutaj nie obliczał jakiegoś równania, rozkręcał kable. Wiesz, mogłabym zniszczyć ten statek, a ciebie razem z nim, ale... Thorn doskakuje do Angeli i poraża ją prądem. Bierze jej dłoń. Aha, nie poraża ją dokładnie prądem, tylko bierze jej dłoń i w te przyssawki, którymi ona pobiera energię, przykłada kabel. Tak jak myślałem, tym otworem kradną energię, ale teraz to ty podkarmisz statek. Ale jaja, jaki mądry on jest. A to kurde diabeł. I jeszcze Krillin przylatuje, waląc tutaj w Andrzejka, Stasia. Co ty robisz, Angela? Gast nagle się budzi? Miał jeszcze moc? W sumie może on miał tyle energii życiowej, że był w stanie nakarmić androidę, a i tak zostało mu jeszcze trochę. Ty mały! Wykrzykuje Staś, próbując zaatakować Krillina, ale w tym momencie budzi się Gast, uderzając go w twarz. Jak on się jeszcze może ruszać po... Co on potrafi? Ja pierniczę. To mi przypomina ataki Kid Buu,
który też wciskał nogę w podłoże i ona wychodziła w innych miejscach, ale to, że nameczanie są w stanie rozciągać kończyny, to akurat nie jest zaskoczenie, ale Gast tutaj tanio skóry nie sprzeda. Mam jeszcze dość siły. Thorn, mam nadzieję, że ma... A zatem dobra nowina! Statek jest zatankowany energią do pełna. A może nawet trochę za bardzo. Poradzili sobie tak szybko. Jestem ciekaw tego, jak... O, Bulma! Bulma! Podążając za Krillanem, Gast i Thorn zostali zaproszeni do tajnej kwatery głównej ruchu oporu. Nameczanin jak szafa, hejka! Oni tam mają ludzi, zobaczcie! Witaj, Bulmo, minęło wiele czasu. Skoro ty tu jesteś, odzyskaliśmy nadzieję, czyli oni faktycznie się znają. Son Gohan też tu jest? Aha, okej. Żartuję, zatrzasnął się w kiblu, zaraz przyjdzie. Powiedzcie, o co chodzi z takimi wysokimi numerami. Cyborgi pojawiły się kilka lat temu. Żądały życia Son Goku, ale on już zmarł z powodu choroby serca. Serce sobie dopisałem, ale wiadomo, o co chodzi. Oszaleli z frustracji i zemścili się, zabijając jego syna, Son Gohana. Bez sensu, Bogu ducha winnych Gohan. Następnie przejęli kontrolę nad fabrykami i teraz są ich całe tuziny. Świat jest pod ich kontrolą, nieposłuszeństwo oznacza śmierć. Musisz nam pomóc, zaatakujmy ich siedzibę główną. No to zajebiste wakacje sobie Gast zrobił, ale okej. O! Chicken Man! Captain Chicken! Captain Chicken! Tutaj jest miejsce 70 w rankingu moich ulubionych postaci, chociaż biorąc pod uwagę, że zapomniałem o dwóch postaciach Gołasu i Umigame, to Captain Chicken spada na 72, ale Captain Chicken ostał się jako jeden z wojowników ziemi. Mamy Jirana, Herkulesa z Małowidel, Yajirobę i Kapitana Chickena. Mamy w naszych szeregach kilkoro wojowników. Udało nam się wyeliminować jednego cyborga. I to tylko raz. Ale z tobą możemy pokonać ich wszystkich i uwolnić Ziemię. Chwilka, zanim rozpocznie się wojna, potrzebuję pełnego oglądu sytuacji. Na razie znamy tylko wasz punkt widzenia. Co? To my tu jesteśmy ofiarami. Kim ty jesteś, że w nas wątpisz? Jestem dyplomatą i już zauważyłem kłamstwo. Gdzie kłamstwo? Że co, że Chicken Man nie jest wojownikiem? Gdzie kłamstwo? Najwyższy dowódco Żygago. Powróciłem z miejsca, gdzie numery 28 i 31 przerwały transmisję. Wróg przybywa z kosmosu, to inwazja obcych. Ty, co to jest taka... Patrzcie, co to jest za strona taka długa? Ja pierniczę. Co tu się wydarzyło? Odkąd odbudowałem Armię Czerwonej Wstęgi i podbiłem Ziemię, jestem odpowiedzialny za świat. Ochronię nas przed tym zagrożeniem. Czyli, że co? Że to Żygago jest dobry? You've got mail. Nagle słyszy Żygago z komputera. Co się? Red Ribbon Mail. Zobaczcie, jak świetnie to zrobili. Normalnie widać, że dostał maila. Odpowiedz, przekieruj, oznacz jako spam, usuń, wyślij drona, by zabił nadawcę. Okej, chyba to nie jest tak, że to Jiro jest dobry. Na adres dowódcy Armii Czerwonej Wstęgi. Nazywam się Gast Kartofel i przemawiam z autorytetem powierzonym mi przez Radę Ikarionu oraz mocą zdolną zniszczyć twoją armię. Ziemia jest obecnie pod dyktaturą narzuconą siłą, bez zgody ludności i bez poważnych przesłanek usprawiedliwiających ten stan rzeczy. Uprzejmie prosimy, żebyś wycofał opresyjne siły i zezwolił na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Poza tym, pańskie wojsko jest publicznym zagrożeniem. Musi pan osłabić cyborgi, które pan stworzył i oddać im normalne życie. Po pańskiej pokojowej rezygnacji z władzy zapewnię panu bezpieczeństwo oraz uczciwy proces. Wszyscy pracujemy na rzecz wspólnego dobra. Nie mam wątpliwości, że pan także. Z góry dziękuję za odpowiedź zawierającą czas i miejsce przeprowadzenia pierwszych negocjacji. W razie braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej będziemy zobligowani do podjęcia kroków. Z wyrazami szacunku, Gast. Pokój wszystkim. Ale Gast tutaj co zrobił? To chyba Thorn pisał. To chyba ten Thorn pisał, co? Co ten obcy tak się miesza? To ja jestem pokojem. Ty jesteś co najwyżej, kurwa, toaletą, a nie żadnym pokojem. Ja już wszystko widziałem. Ja już wiem doskonale, kto tutaj pociąga za sznurki i za czyje sznurki. I za czyjego sznurka ty musiałeś ciągnąć. A chociaż w sumie on tam jest szefem samym sobie, ale okej. Ten kosmita bez problemu zniszczył 2 żołnierzy. Tak, potrzebuje silniejszej broni. Tymczasem ruszaj przygotować naszą obronę. Tak jest, panie. Nowy cel, patrzcie! Żeby cię ukończyć, muszę poświęcić 2 cyborgi. Kto był ostatnio niegrzeczny? On ma listę wszystkich cyborgów, czyli on kradł ludzi, tak samo jak kradł 17-18, porywał ich i przerabiał ich na cyborgi. Dlatego Gast pisał o tym, żeby zmniejszyć siłę cyborgów i oddać im życie. Ale numerek. No to widzę, rogaczu, że wreszcie zrozumiałeś, że my jesteśmy ci dobrzy. Thorn. Tak, sprawdziłem fakty. Wysłałem kilka dronów, skorelowałem dane,
Ze swojej strony Gast szczytał świat i ludzkie serca. Dobra, to było niegrzeczne. Gast wie, że jestem dobrą osobą. Twój związek z Gastem to kilka godzin opowiadania sobie nawzajem historyjek. A zatem mi nie ufa? Nie mam dość czystego serca? A usiądź na Kinto. No, usiądź na Kinto. O, Gast od razu ci zaufał. Od razu zdecydował, że wesprze was przeciwko cyborgom. Sprawdzenie faktów przy podejmowaniu ważnej decyzji jest niezbędne. Jesteś naukowcem, prawda? Więc sama wiesz. Lepiej. Jestem geniuszem. A więc pomóż mi z tym. Skąd się ten Thorn wziął? Strój ma trochę jak Kaioshin, ale nie do końca. Nie przypomina w ogóle, jeśli chodzi o, że tak powiem, fryzurę Kaioshina. Muszę sobie przypomnieć. O, Krillin ogolił łeb. Wracam do walki. Okej, dobrze. Nie zapomnij zamknąć za sobą drzwi. Ciekawa ta technologia cyborgów. Jeszcze trochę badań i będziemy mogli znaleźć słaby punkt. Ależ tak, i magiczny system, który je wyłączy z pilota? Chyba śnisz, rogaczu. Pilota? Rzeczywiście, jeśli mogę zainstalować... Czyli rozumiem, że w tym... Chociaż nie, no, pilot tak naprawdę powstał ze względu... Nie, no, pilot powstał w naszej linii czasowej, ale czy ze względu na badania Bulmy z przyszłości? Tak czy siak minęło tyle czasu, że Bulma nie wierzy, że w ogóle można stworzyć pilota? Nie ma mowy! Chcę się bić, tato! Moja córeczka nie pójdzie jutro dać się zabić, zostajesz tutaj. Mistrzu, powiedzcie mu, że mogę walczyć. Haha, wyglądasz jak mnich. O to chodziło. Widel jest niewiarygodną wojowniczką. Jest szybka i ma technikę na bardzo dobrym poziomie. Niestety, tak jak u reszty z nas, to niczego nie zmienia przeciwko cyborgom. Rozumiesz? Nie zbliżysz się do tej bazy. To czemu ty tam idziesz? Bo jestem wielkim bohaterem, a ty małą dziewczynką. Możecie skończyć tej rejwach? Ten rejwach? 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 Hałas wywołany przez głośne rozmowy, krzyki. No chłop się uczy cały czas czegoś nowego. Nie znałem tego słowa. Rejwach. Tu się pracuje. Szybkość i technika, powiadacie? Podejdź tu, panienko. Nie mówcie mi, że ona dostaje strój Great Saiyamana. Ta historia zajmie kilka rozdziałów. Następną stroną powrócimy do głównej fabuły, a kontynuacja tego rozdziału będzie zaraz potem. Czyli będzie Great Saiyamanką tutaj, a my Okej, dobra, może będzie okładka jakaś animowana. Łaż! Czyli tutaj będzie kontynuacja tego wątku i w sumie fajnie. Jestem fanem takich historii, które wchodzą głębiej w fabułę danego świata, ale nie kończą się po jednym rozdziale. Często to tak bywało, że to było też okraszone jakimś humorem, jak chociażby ten trening Krillana i Roshiego, prawda? Czy to było to? Pomyliłem w specjale? Tak czy siak, najbardziej czekam na pokaz Kapitana Chickena. Dlaczego tutaj nie ma Kapitana Chickena, no? Pokazali go i teraz już go nie ma. Chcę, żeby Kapitan Chicken był w następnym rozdziale. W zasadzie w następnym rozdziale wrócimy do głównego wątku, także na to czekam bardzo, a póki co mam nadzieję, że wam się podobało. Ja ten rozdział oceniam na solidny zaczyn historii, która brzmi ciekawie i jest zaskakująca. Na 10. To jest moja ocena. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. I odsyłam na stronę Multiverse, ale nie wrzucam linku, bo YouTube te linki mi ostatnio wyrzucał. Zresztą wiecie o tym, także tyle. Dziana.